Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji najnowszej kamery do monitoringu marki Imilab. Jest to kamera EC6 Dual. Kamera obrotowa, wyposażona w dwa obiektywy, oba o rozdzielczości 3K. Mamy tutaj możliwość zapisu nagrań na karcie SD. Mamy dostępną aplikację mobilną, dzięki której będziemy mieli możliwość obserwowania obrazu z kamery w czasie rzeczywistym. Jest też możliwość zapisu nagrań w chmurze. Oczywiście kamera jest też kompatybilna z rejestratorami NVR dzięki obsłudze technologii OnVIF, co pozwala nam łatwo rozbudować na przykład istniejący już monitoring o dodatkowe urządzenie. Warto też może wspomnieć, że kamera posiada budowany głośnik, mikrofon, czyli mamy komunikację dwustronną. No i mamy też budowaną funkcję alarmu świetlno-dźwiękowego, co może być dodatkowym atutem, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązanie. Zanim sobie przejdziemy do testów praktycznych tej kamery, to może na początek zapoznajmy się z zawartością zestawu i budową samej kamery. Tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu z pudełka, czyli mamy kamerę, zasilacz do kamery. Zasilacz tutaj, jak widzicie, z długim przewodem zakończony taką okrągłą końcówką. W zestawie znajdziemy też kołki i wkręty montażowe, elementy do przewodu internetowego, jeżeli byście w ten sposób chcieli podłączyć tą kamerę. Jest też instrukcja obsługi w kilkunastu językach, jest tutaj też oczywiście język polski i mamy takie proste szablony, które nam mają pomóc w wywierceniu otworów, jeżeli byśmy chcieli tą kamerę przykręcić na przykład do ściany. Teraz zobaczmy sobie samą kamerę, jak ona została wykonana, jak wygląda jej budowa. Przede wszystkim, jak widzicie, konstrukcja z białego tworzywa. Mamy zintegrowany uchwyt, również zintegrowany z kamerą przewód zasilający i przewód internetowy. Jak widzicie, mamy tutaj wejście zasilania i przewód internetowy do podłączenia internetu. Kamera ma też oczywiście budowane Wi-Fi, więc możemy korzystać z połączenia bezprzewodowego. Nie znalazłem informacji, żeby można było zasilać tą kamerę poprzez tutaj kabel ethernetowy. Tak więc tą kamerę zasilamy tylko z tego zasilacza, który jest w zestawie. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe elementy konstrukcyjne, uchwyt możemy przykręcić do ściany, możemy go też przykręcić, zauważcie, do sufitu. Są dwie możliwości przymocowania tego uchwytu. Oczywiście możecie go przymocować też do jakiegoś masztu i tak dalej, natomiast tutaj będziecie musieli już sami wymyślić, jak to najlepiej zrobić. Teraz jeżeli chodzi o samą konstrukcję kamery, no to zobaczcie. Tak jak Wam wspomniałem, kamera wyposażona w dwa niezależne obiektywy, oba o rozdzielczości 3K. Oba mają też, jak widzicie, diody doświetlające LED. Mają też diody IR do nagrań nocnych. Jeżeli chodzi o mechanikę tej kamery, no to jak widzicie, ten górny obiektyw jest zamontowany na stałe, natomiast dolny w głowicy obrotowej. I tutaj, jak widzicie, mamy możliwość manewrowania tą kamerą. Kąt widzenia to jest jakieś 344 stopnie. Oczywiście możemy też obracać ją zarówno w poziomie, jak i w pionie, ponieważ tutaj ta część również jest obrotowa i sterujemy tą kamerą z aplikacji mobilnej, aplikacji Xiaomi Home, co za chwileczkę sobie jeszcze zobaczycie. Górna część kamery jest zintegrowana z uchwytem, natomiast ona również jest obrotowa, z tym, że oczywiście tutaj nie ma już możliwości sterowania z pozycji aplikacji. Obracamy ją po prostu ręcznie i ustawiamy sobie ją pod takim kątem, jaki będzie dla nas odpowiedni, czyli na obszar, który ma być na stałe monitorowany. Natomiast dolną kamerę już regulujemy z aplikacji mobilnej i ona ma też funkcję wykrywania i śledzenia osób i zwierząt, dzięki czemu będzie się automatycznie poruszała, automatycznie śledziła osoby czy też zwierzęta, co oczywiście pozwala nam znacznie lepiej monitorować dany obszar i zapewnić nam większe bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o monitoring. Oczywiście, tak jak wspomniałem, mamy tutaj budowany mikrofon, mamy też budowany głośnik tutaj z tyłu kamery i też od spodu tutaj w tym miejscu, zobaczcie, jest miejsce do zamontowania karty microSD.
na której będziemy mogli zapisywać nasze nagrania. Jest tutaj też przycisk Reset. Karty microSD oczywiście nie ma w zestawie. W taką kartę będziecie musieli się już zaopatrzyć sami. Tyle jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tej kamery. Teraz zobaczcie jeszcze, jak ta kamera wygląda zamontowana na zewnątrz, a następnie przejdziemy sobie już do aplikacji mobilnej i testów praktycznych. Aplikację Xiaomi Home już chyba dobrze znacie, ponieważ pokazywałem Wam ją w przypadku różnych recenzji urządzeń, czy to ImiLab, czy też urządzeń Xiaomi. Dlatego też pokażę Wam teraz tylko, jak taką kamerę możemy sobie do takiej aplikacji dodać. Oczywiście pierwsze, co musimy zrobić, to podłączyć do kamery zasilanie i uruchomić samą kamerę. Następnie przechodzimy do aplikacji mobilnej i teraz tutaj u góry, jak widzicie, mamy plus, dodaj urządzenie. Klikamy dodaj urządzenie i w tym momencie następuje wyszukiwanie urządzeń w pobliżu. Kamera się kalibruje, ustawia. Jak słyszycie, wydaje też komunikaty dźwiękowe w języku angielskim. Te komunikaty oczywiście będzie można wyłączyć na późniejszym etapie. Natomiast teraz, tak jak słyszeliście, kamera oczekuje na połączenie. I jak widzicie, została wyszukana przez aplikację. Jest to kamera ImiLab EC6 Dual. Następnie musimy wybrać, czy kamera ma się łączyć przewodowo, czy też bezprzewodowo poprzez Wi-Fi. Następny krok to oczywiście wybór sieci Wi-Fi. Pamiętajcie, żeby łączyć się siecią w paśmie 2,4 GHz, ponieważ z taką siecią kamera współpracuje. Wpisujemy ustawienia naszej sieci Wi-Fi, hasło do naszej sieci Wi-Fi. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie tutaj danych. No i przechodzimy dalej. W tym momencie następuje już połączenie urządzenia z kamerą. I już po kilku sekundach mamy połączenie i możemy przejść do zeskanowania kodu QR kamery. Taki kod znajdziecie tutaj przypięty do przewodu zasilania kamery. I teraz ten kod wystarczy zeskanować w aplikacji mobilnej. I po zeskanowaniu kodu następuje dokończenie konfiguracji kamery i tak naprawdę kamera jest już gotowa do pracy. Teraz możemy określić, gdzie ona się będzie znajdowała. Niech to będzie na przykład podwórko. Możemy zmienić nazwę kamery, jeżeli potrzebujemy. I tutaj zatwierdzamy tą informację. Następuje wczytywanie i od tego momentu kamera jest już gotowa do pracy. Możemy obserwować obraz z kamery w aplikacji mobilnej, zarówno jeżeli chodzi o obraz z kamery górnej, jak też obraz z kamery dolnej. Tyle jeżeli chodzi o samą konfigurację kamery. Teraz jak widzicie, mamy tutaj możliwość włączenia mikrofonu, czyli możemy oczywiście rozmawiać z osobą, która będzie znajdowała się po drugiej stronie kamery. Możemy włączyć tutaj alarm dźwiękowo-świetny i może zobaczcie, jak taki alarm wygląda. To jest alarm świetny, a to jest alarm dźwiękowy. No i tutaj mamy regulację, zobaczcie, jasności tych diod LED, czyli siły oświetlenia powierzchni. To jest potrzebne oczywiście przy nagrywaniu nocnym w kolorze. Oświetlamy za pomocą tych diod LED przestrzeń przed obiektywem. No i zostaje nam tutaj joystick, czyli sterowanie kamerą. Czyli obracamy sobie tą kamerą i tutaj oczywiście obracamy w pionie, w poziomie możemy sobie tutaj ten obszar monitorować. Co dalej? Oczywiście mamy tutaj standardowe ustawienia, jeżeli chodzi o kamerę, czyli ustawienia kamery, takie jak ustawienia wyświetlania, czyli sygnatury czasowe, korekcja zniekształceń obrazu, tryb szerokiego zakresu tonalnego WDR oraz inteligentna ramka. Następnie funkcja nośności w nocy, czyli mamy tutaj możliwość włączenia nagrywania czarno-białe z noktowizją, pełnokolorowe widzenie, czyli nagrywanie z wykorzystaniem doświetlenia za pomocą tych diod LED i mamy też inteligentny pełny kolor. Więc w zależności od tego, czy chcecie nagrywać w nocy w noktowizji, czy chcecie nagrywać w kolorze z doświetleniem LED,
to wszystko będziecie mogli sobie tutaj bardzo łatwo ustawić. Efekty zobaczycie za chwileczkę na filmie. I teraz śledzenie ludzkiej obecności. Możemy sobie takie śledzenie włączyć i wówczas kamera, jeżeli wykryje osoby, będzie się za tą osobą poruszała. Jak widzieliście teraz tutaj moja ręka została wykryta i kamera tutaj wykonała ruch. Teraz znowu się tutaj porusza i podąża za moją dłonią. Tak samo będzie podążała za osobą. Następnie mamy alarm akustyczny. Możemy włączyć komunikaty po angielsku, że na przykład wkroczyłeś w strefę objętą monitoringiem. Możemy tu jakieś inne komunikaty, na przykład zamknij drzwi za sobą, uruchomić, zachowaj ostrożność. Natomiast jak słyszycie, te komunikaty są w języku angielskim. Możemy też stworzyć własne nagranie głosowe i takie nagranie po wykryciu ruchu zostanie odtworzone przez kamerę. Dzięki czemu możemy poinformować osobę, która wkroczy na nasz teren, że jest tutaj monitorowana, jest obserwowana i że na przykład informacja jest wysyłana na policję. Jest też opcja kalibracji kamery, którą możecie sobie przeprowadzić. Regulacja głośności odtwarzania z kamery poprzez głośnik. Też tutaj jest skala regulacji tego dźwięku od 0 do 100%. Kontrolka stanu może być włączona, wyłączona na kamerze. Ochrona zużycia danych, okna wskakujące, to nas już nie będzie interesowało. Następnie konfiguracja asystenta monitorowania domu. Jeżeli tą funkcję sobie włączycie, to możecie sobie ustawić godziny, w jakich ma być monitorowany obszar. Możecie sobie też ustawić czułość wykrywania tych alarmów, odstępy pomiędzy alarmami i też właśnie włączyć, wyłączyć powiadomienia o wykryciu ruchu, które będą Wam się wyświetlały na telefonie w formie takich wiadomości push. Następna opcja to są ustawienia pamięci, oczywiście tutaj zarządzanie naszą kartą microSD, na której będą zapisywane wszystkie nagrania. Jest też możliwość korzystania z magazynu sieciowego NAS. Jeżeli to sobie skonfigurujecie, macie jakiś dysk NAS w sieci, to możecie oczywiście też wysyłać sobie te nagrania bezpośrednio z kamery na taki dysk sieciowy, tak jak tutaj w moim przypadku. Pozostałych opcji: zmiana nazwy urządzenia, zarządzanie lokalizacją, udostępnianie urządzenia osobom trzecim, automatyzację, aktualizacja oprogramowania kamery i tak naprawdę są takie najważniejsze informacje, które chciałem Wam tutaj pokazać w aplikacji. Jeszcze jest jedna rzecz, którą warto zobaczyć. Tutaj jeżeli mamy ten joystick sterujący, przejdziemy sobie do tutaj ustawień, to możemy sobie tutaj zaprogramować jakieś pozycje kamery, w której obecnie się znajduje, na przykład ustawienie skrajne po prawej, po lewej stronie kamery centralne i następnie jeżeli chcemy szybko przesunąć kamerę do wybranego momentu, to nie musimy tego przesuwać joystickiem, tylko po prostu wybieramy sobie daną opcję. Tutaj możemy dowolnie sobie to konfigurować. Oprócz tych opcji mamy też dostęp do naszych nagrań. Czyli po pierwsze monitorowanie domu. Tutaj będziemy mieć harmonogram, będziemy mogli sobie sprawdzać nagrania poszczególnych dni, tygodni, godzin, które będą zapisane na karcie SD. Przeglądanie też historii monitoringu w formie takiej graficznej, gdzie widzimy różne sytuacje, na przykład wykrycie pojazdu, wykrycie ruchu, wykrycie tutaj osoby i to wszystko będzie tutaj kolorystycznie zaznaczone i dostęp do takich nagrań będziemy mieć bezpośrednio właśnie w aplikacji. To jest, myślę, wygodne rozwiązanie. No i przechodząc dalej, mamy też zarządzanie pamięcią, gdzie również widzimy po pierwsze wszystkie nagrania zarejestrowane na karcie SD, wszystkie nagrania zarejestrowane lokalnie, na przykład w naszym telefonie i wszystkie nagrania zarejestrowane w chmurze. Oczywiście, jeżeli byśmy z takiej chmury korzystali, chmura jest dodatkowo płatna, więc tutaj o tym wspominam. No i mamy też tą sztuczną inteligencję AI, która pozwala nam włączyć na przykład wykrywanie osób, wykrywanie pojazdów, wykrywanie pojazdów niemotorowych, tutaj jest funkcja dopiero testowa, wykrywanie jakichś opakowań, czyli na przykład jakichś paczek, które kurier nam przynosi. No i jeszcze monitorowanie regionalne, czyli możemy sobie tutaj na przykład zaznaczyć obszar, który ma być monitorowany, zarówno dla kamery pudełkowej, jak też tej piłki, czyli kamera stała i obrotowa. I teraz wystarczy, że po prostu to sobie zaznaczymy jakiś obszar, który nas interesuje dla jednej czy też drugiej kamery i wówczas tylko w takim obszarze kamera będzie wykrywała ruch i rejestrowała
zdarzenia. Natomiast jeżeli coś będzie się działo poza tą strefą, no to nie będzie rejestrowane, te komunikaty nie będą nam niepotrzebnie wysyłane, więc taka możliwość też jak najbardziej tutaj istnieje. Tyle na temat aplikacji. Teraz zobaczcie sobie działanie kamery w różnych warunkach oświetleniowych. Ok, mieliście okazję zapoznać się z kilkoma przykładowymi nagraniami zarejestrowanymi z wykorzystaniem kamery Imilab EC6 Dual zarówno w warunkach dziennych jak też nocnych. No i co możemy sobie powiedzieć na temat tych nagrań? Kamera świetnie radzi sobie oczywiście w dzień, tutaj nie mam żadnych uwag, jakość obrazu na bardzo dobrym poziomie, może z wyjątkiem kiedy słońce świeci nam centralnie tutaj w kamerę, wówczas ten obraz jest lekko rozmyty, to zresztą mieliście okazję zobaczyć na tym pierwszym filmie, ponieważ chciałem Wam ten efekt pokazać. Natomiast jeżeli oczywiście słońce jest gdzieś już z boku, nie świeci centralnie w kamerę, to ta jakość jest naprawdę świetna, dobre odwzorowanie kolorów, bardzo duża szczegółowość obrazu, tak więc tutaj nie mam najmniejszych uwag. Kamera też świetnie radzi sobie w trybie Noctovizji, to też mieliście okazję zobaczyć. Duża szczegółowość, szczególnie jeżeli ta kamera się nam ustawi tutaj już nieruchomo, to jak mogliście zauważyć, nawet drobne kamyczki są bardzo dobrze widoczne. Możemy oczywiście stosować też tutaj zoom trzykrotny zarówno dla pierwszej, jak i drugiej kamery. Nieco gorzej wygląda to w tym trybie nocnym, gdzie mamy pełne kolory. Co prawda teren jest świetnie oświetlony za pomocą tych 4 diod LED doświetlających, które są umieszczone na kamerze. Natomiast ta jakość obrazu jest, myślę, że mniej szczegółowa niż w przypadku Noctovizji. Nieco lepiej wygląda to w trybie inteligentnym, gdzie ta jakość jest poprawiona i tutaj ta szczegółowość jest już znacznie lepsza. Tak więc jeżeli chcecie korzystać z tego trybu kolorowego w nocy, to polecam właśnie korzystać z trybu inteligentnych, pełnych kolorów, bo tak jak widzieliście, lepiej to wygląda.
Pokazałem Wam też porównanie obrazu z kamery górnej i kamery dolnej. Tutaj mieliście okazję zobaczyć, jak to wygląda w odległości. Wydaje mi się, że obie kamery naprawdę świetnie sobie radzą. Jeżeli chodzi o śledzenie osób, to kamera tutaj świetnie sobie radzi. Może z wyjątkiem właśnie tego trybu pełnych kolorów w nocy, gdzie to śledzenie lubi się czasem gdzieś lekko pogubić. Natomiast w trybie dziennym, czy też w trybie noktowizyjnym działa to naprawdę bezbłędnie, tak więc tutaj kolejny plus dla Imilab EC6 Dual. Podsumowując, kamera EC6 Dual to naprawdę bardzo ciekawa kamera zewnętrzna z świetną jakością obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy, z dobrze działającą funkcją śledzenia, z alarmem świetno-dźwiękowym, z dobrą też aplikacją mobilną, dzięki której możemy na żywo śledzić obraz z naszej kamery. No i przede wszystkim kamera, która ma dwa obiektywy, dzięki czemu jeżeli na przykład na naszą posesję dostaną się dwie osoby, to jeżeli kamera będzie podążała za jedną z osób, to druga osoba nadal może być monitorowana przez drugą kamerę, dzięki czemu zwiększa ta kamera jeszcze bardziej nasze bezpieczeństwo. Tak więc ja jak najbardziej tą kamerę mogę Wam polecić. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, dzielcie się też swoimi uwagami na temat tego rozwiązania. No i cóż, ja się z Wami już żegnam i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!